Cześć, zamówiłem sobie dwie kamerki, tym razem nieobrotowe, które działają na aplikacji ICC. Są to kamery, które działają raczej bezproblemowo z większością standardowych rejestratorów, posiadają protokół UNV-IF. To są kamerki takie niewielkie, po prostu montuje się je i one patrzą sobie w jednym kierunku, tam gdzie je sobie ustawimy. Czarną zamówiłem 2-megapikselową, a białą 4-megapikselową. I żeby było ciekawiej, zamówiłem sobie też taki bardzo tani rejestrator. On kosztuje w granicach chyba 160 zł, 150 tam parę złotych. Rejestrator Wi-Fi, który obsługuje do 8 kamer 3 megapikselowych i do 4 kamer 5 megapikselowych. Także podłączymy sobie je do tego rejestratora i podłączymy też sobie jakąś obrotową też kamerę z tych, które wcześniej testowałem. Także myślę, że będzie ciekawy odcinek. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, ale zaczniemy najpierw od kamer. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy tak, zasilacz. Zasilacz jest 12V, 1 amperowy, czyli jest to słabszy zasilacz niż w przypadku kamer obrotowych. Standardowo dławica do uszczelniania połączenia kablowego. Kamera jest zarówno Wi-Fi, jak i przez kabel LAN można ją podłączyć. Nie obsługuje PoE. To jest do niej antenka, jeżeli chodzi o Wi-Fi. Tu mam podkładkę pod uchwyt montażowy. Zestaw kołków standardowo. Instrukcja. Ok, no i teraz mamy jeszcze co? Kamerę. Kamera jest rzeczywiście mała, zgrabna. Tak to wygląda. Obudowa wygląda na metalową. Tak, to jest metalowa obudowa, uchwyt też. No, także tutaj jakościowo jest to bardzo fajne. Obiektyw to jest 3,6 mm, 2 megapiksele, model XMT201. Tu jest jeszcze 60R36MB. Tutaj zapewne mamy ukryte diody podczerwieni. Zakładam, że ona nie ma podświetlenia światłem białym. Czujnik zmierzchowy, no obiektyw oczywiście. Co tu jeszcze? No tu przykręcamy sobie antenkę. I tu na dole mamy, być może jest to też głośnik, ponieważ to są takie dziurki, ale tutaj zapewne jest miejsce na kartę pamięci. Tak to wygląda. Jest tutaj głośniczek, rzeczywiście wmontowany. Jest uszczelka. Tu jest gniazdo na kartę pamięci. Tutaj obok jest przycisk reset. Na kablu mamy tak, gniazdo LAN, gniazdo zasilania i przycisk reset też na kablu jest jeszcze wyciągnięty, także to jest też dosyć wygodne. No fajna jest, mała, także można ją gdzieś sobie ładnie ukryć, ona nie będzie się rzucała w oczy. Dobra, teraz zobaczymy sobie drugą kamerkę. Kamera też wygląda bardzo solidnie. No też jest wykonana z metalu. Jest to pewnie aluminium. Tu mamy gniazdo antenowe. Tak to wygląda z antenką. Czujnik zmierzchowy. Tutaj mamy zapewne dookoła diody podczerwieni. Tu jest mikrofon, jest obiektyw, też 3,6 mm ogniskowa. Na kablu mamy gniazdo LAN, gniazdo zasilania i przycisk reset. Aha, tu jeszcze mamy głośnik. Tutaj też wszystko jest ładnie uszczelnione. I mamy tutaj gniazdo pamięci, przycisk reset. Dobra, podłączamy najpierw tą czarną. System starting up. Wait to be configured. Podłączamy ją do aplikacji. Dobra, aplikacja ICC. I teraz tak, jeżeli podłączymy ją sobie po kablu, to aplikacja najmniej wyszuka w sieci i będzie prostsze. Wired network connected. Możemy sobie dodać. Telefon musi być połączony w tej sieci, do której jest podłączona kamera. Kamery w pobliżu. Wydaje mi się, że to będzie ta. Tak. Na początku hasła nie ma, także musimy ustawić hasło. Ustawiliśmy hasło, kamera już nas widzi. To jest ta 2-megapikselowa, ale obraz jest całkiem spoko. Podłączymy je sobie na zewnątrz i potem zobaczymy, jak to w rzeczywistości wygląda. Teraz tak, no, musielibyśmy też ją połączyć z Wi-Fi, czyli
Jeżeli ją rozepniemy, no to ona nie jest połączona z naszym routerem. Wired network disconnected. I teraz ją Wait to be połączymy. configured. Podłączymy ją sobie w ten sposób, czyli wybieramy kamerę Wi-Fi, łączymy i następny krok, ten kod kreskowy musimy pokazać kamerze. Connecting. Please wait. Connect to router successfully. I jesteśmy połączeni bez kabla w tej chwili. No i kamera jest połączona teraz przez Wi-Fi, działa tak samo, jak widać. To odstawiamy na bok i teraz łączymy tą białą. Kamera ma taki kąt mniej więcej, jak widać. Dobra, teraz tak, w warunkach warsztatowych połączymy je sobie jeszcze z tym rejestratorem, później dodamy jeszcze jakieś inne kamerki, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, do tego rejestratora Wi-Fi. Co to jest za rejestrator Wi-Fi? Już Wam mówię, to jest SMAR. Testowałem już jeden taki tani rejestrator, który całkiem fajnie się sprawował, ale ktoś bardzo mocno chciał ode mnie go odkupić i sobie go używa. Dlatego dokupiłem sobie ten. Tamten nie był Wi-Fi, ten jest w wersji Wi-Fi. Tam link do testu tamtego rejestratora będziecie mieli u góry. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Instrukcja w języku angielskim. Tu mam wszystko wyjaśnione, co i jak. Zasilacz 12V 2 A. W zestawie też jest myszka. No to takie budżetowe dosyć wszystko, no to za 150, tam 160 zł rejestrator z myszką i rejestrator. Rejestrator jest naprawdę, no wygląda jak jakiś taki mały router TP-Linka. To jest no coś niesamowitego, że takie małe urządzenie i spełnia rolę takiego właśnie rejestratora. Co my tu mamy? Przede wszystkim tak, no z tyłu, tak jak widać, tutaj mamy gniazdo zasilania. Tu jest wejście na kartę pamięci microSD. Wyjście HDMI na monitor, wejście LAN do podłączenia tego rejestratora do naszego routera, żeby miał połączenie z internetem. Tu podłączamy zapewne myszkę, no i przycisk reset. Pod spodem mamy wejście na dysk twardy i zakupiłem sobie taki dysk, zaraz Wam pokażę. Taki dysk to jest akurat 500 GB w granicach 50 zł na Allegro. Są to dyski teoretycznie nieużywane z wymian po prostu z laptopów. Prawdopodobnie w przypadku, kiedy sobie klient zażyczył dyski SSD, no to te były demontowane i były wymieniane. Nie wiem, jak jest naprawdę, no nie jest to duży koszt, także postanowiłem zaryzykować. Generalnie do rejestratorów używa się dysków specjalnie przeznaczonych do rejestratorów. One są odporne na duże obciążenie, na ciągły zapis, 24 godziny na dobę. Ale myślę, że przy małej ilości kamer, ewentualnie przy zaznaczeniu nagrywania tylko wykrytych zdarzeń, to myślę, że on spokojnie sobie poradzi. Montaż jest banalnie prosty. Po prostu go wsuwamy. To jest dysk o grubości 7 mm. Podłączymy za chwilę, zobaczymy, jak to wszystko wygląda już na monitorze. Czekamy. System startup finished. Storage is inserted. Wired net is connected. Rejestrator jest podłączony do routera kablem, także ma połączenie z internetem i z naszą siecią, także też powinien znaleźć większość kamer, które są podłączone w tej sieci, ale zaraz to sobie sprawdzimy. Najpierw trzeba przejść podstawową konfigurację. Dobra, połączenie z siecią, z internetem jest. Rejestrator chce sparować się z jakimiś kamerami. Znalazł nam w sieci kilka kamer, za chwilę je dodamy, ale żeby przestała nam gadać, podłączymy bezprzewodowo sobie tą kamerkę, tą właśnie białą. Ona jest 4 megapikselowa, jest zresetowana do ustawień fabrycznych. Jest w takim stanie, jakby była wyjęta po prostu z pudełka, także podłączamy ją do prądu. System starting up. Wait to be configured. The device is pairing. Please wait patiently. The device is pairing. Please wait patiently. Please wait. Connect to The router device is pairing. successfully. Please wait patiently. The third channel,
The device is connected successfully. The device is pairing. Please wait patiently. Kamera się dodała. Tutaj inne kamery już proszą, aby się zalogować do nich. Stop pairing. O, zobaczcie, co się wydarzyło. Mamy tak, podłączyła nam się już automatycznie, bez podawania hasła, kamera Ashonga, to jest kamera Ashonga. Teraz tak, to jest kamera połączona bezprzewodowo, bezpośrednio z rejestratorem, to jest ta biała, którą przed chwilą pokazywałem. Ashonga to jest ta kamerka 5-megapikselowa z zoomem optycznym 5-krotnym, którą testowałem na tym filmie, pokażę Wam tam u góry. Ja ją testowałem w wersji 4G na kartę SIM, a sam sobie kupiłem właśnie wersję Wi-Fi. Także to jest widok z tej kamery. Teraz zobaczymy następne. Tutaj mamy kamerę F74D. Która to jest? Aha, to jest kamera, to jest ta czarna z tych dwóch właśnie nowych kamer, które teraz testuję. Ona jest podłączona przez Wi-Fi do routera. Ona nie jest połączona z rejestratorem bezpośrednio, tylko do routera, także ją rejestrator znalazł w Device sieci. is pairing. Please wait patiently. O, i tu już ją mamy. To jest ta właśnie czarna kamerka. Stop pairing. Tutaj ją ruszam. Następna kamera, która nam się tutaj dodała, a nie ma jeszcze wpisanego hasła, to jest kamera 180 stopni. Dobra, dodajemy sobie następną kamerę. To jest kamera Anke FCD600, którą testowałem na tym filmie całkiem niedawno. Kamera 180 stopni, też została wykryta jako Hikvision. Te kamery właśnie zauważyłem, że one są, no działają tak jakby w tym samym systemie co Hikvision i bardzo często są widoczne jako Hikvision. O, już mamy. Zbyt wiele razy wpisałem błędne hasło tutaj przy tej kamerze 180 stopni, tej tańszej kamerze 180 stopni. Po 3 błędnych razach ona się blokuje i potem, żeby się dostać z tego samego urządzenia, trzeba albo poczekać jakiś tam czas, albo ją zrestartować. Dobra, teraz jeszcze moment sobie sprawdzę tylko. Może zmienimy sobie tutaj, o, będzie lepiej wszystko widoczne. Dobra, dodajemy następną kamerę. Chodzi nam teraz o kamerę, która wyświetliła mi się jako Hikvision. Okay. The device is pairing. Please wait patiently. The fifth channel. The device is successfully connected. Teraz kolejna sprawa. Mam dwie stare kamerki, jedną 5-megapikselową, jedną 8-megapikselową. Ja robiłem taki test jednej z nich, tej 5-megapikselowej, o tej robiłem oddzielny, a później jeszcze robiłem porównanie między tymi dwoma, bo ta jest 8-megapikselowa, ta jest 5-megapikselowa i chciałem zobaczyć, czy ten rejestrator wykryje przez swoje właśnie Wi-Fi te kamerki i będzie można je bez problemu dodać. Testowałem to już, zajęło mi to wiele czasu, żeby się z tym uporać i zaraz Wam wszystko pokażę. Mam tu taką jeszcze kamerę 8-megapikselową z dwoma obiektywami, którą testowałem też niedawno i też ją sobie podłączymy, także zaraz chwilę Wam pokażę, jak to się odbywa. Podłączymy sobie teraz tak z ciekawości kamerę 8-megapikselową. Sobie zdaję sprawę, że wiele tych kamer, to z nazwy jest 8-megapikselowa, a tam są interpolowane często te rozdzielczości, bo prawdziwe 8 megapikseli wygląda raczej trochę inaczej. Tam zaznaczam na The moich device is filmach. pairing. Please wait patiently. System starting up. The device is Odezwała pairing. się właśnie Please wait patiently. kamera 8 megapikselowa, ona też jest zresetowana do ustawień fabrycznych. Connecting. Please read. W tym momencie możemy już ją spróbować sparować. Connect to router successfully. No i teraz kamera nas poinformowała, że połączyła się z naszym, The device is no nie pairing. routerem, a Please wait patiently. routerem tego rejestratora. Czyli możemy to już anulować. I tutaj jest taki problem, że ta kamera jest niewidoczna, dopóki nie podepnę jej na chwilę kablem LAN do tego samego routera, do którego podłączony jest rejestrator. Teraz zobaczcie, ona będzie widoczna, za chwilę będą dwa adresy. Wired network connected. Pojawią się dwa adresy. Wyszukajmy.
Zobaczcie, to są dwie kamery, znaczy tak jakby dwie kamery, ale to jest ta sama kamera, która jest połączona w jednym przypadku kablem, czyli ten adres jest z naszego routera, natomiast ten adres to jest z routera wbudowanego w rejestrator, czyli to jest adres IP przypisany przez serwer tego rejestratora. I teraz jeżeli sobie dodamy tą kamerę tutaj, już ją widać, zobaczcie tutaj, ja jestem nawet, i odłączymy ją od naszego routera kabel, to ona jest nadal połączona i ona będzie się cały czas łączyć bezproblemowo przez Wi-Fi bezpośrednio z naszym rejestratorem. Jedyny minus, jaki tutaj zauważyłem właśnie przy tej kamerze i jeszcze tej starszej 5-megapikselowej, jest taki, że nie pojawia się oznaczenie, że ona jest połączona przez Start Wi-Fi. pairing camera. To możemy wywnioskować jedynie po tym, że jest po prostu adres z puli rejestratora, tak? Tej 5-megapikselowej na razie nie będziemy podłączać, bo już kończą nam się miejsca, a chciałem jeszcze Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Oprócz tego jeszcze podłączymy sobie kamerę tą z zoomem optycznym z 2 obiektywami. Ona ma 4-krotny zoom optyczny, przełącza się pomiędzy obiektywami. Zobaczycie, jak to działa. Ta kamera akurat jest nowsza, ona jest 8-megapikselowa. Te 8 megapikseli to też wydaje mi się, że to jest takie 5 megapikseli interpolowane. Zobaczycie, jak rejestrator obsługuje te wszystkie funkcje, tak? Przełączanie pomiędzy 2 obiektywami, tam inna kamera ma zoom optyczny i tak dalej, także zaraz sprawdzimy to. Aha, i ta kamera, bo ona jest świeższa niż te dwie, to jest ta 8-megapikselowa, którą przed chwilą dodałem. Ona łączy się już normalnie, wykrywają bez problemu. Nie trzeba podłączać kabla LAN do routera, żeby ją wykryło i oznaczenie też pojawia się na ekranie, także zaraz zobaczycie. Teraz podłączamy sobie 8-megapikselową z 2 obiektywami. System starting up. Wait be configured. No i The klikamy device is szybka pairing. para i zaraz Please wait zobaczymy, czy... The 7th channel. The device is successfully connected. Aha, czyli dodał, już widać tutaj, pojawiło się na 7. kanale, czyli mamy już 7 kamer podłączonych. I teraz pokażę Wam, jak można podłączyć kamerę, która jest poza naszą siecią. No to wymaga konfiguracji routera, do której podłączona jest ta kamera. Zobaczcie teraz, co trzeba zrobić. Macie tak, listę klientów DHCP. Musicie ustalić sobie, która kamera jest właśnie podłączona do tamtego routera. Ja tu mam taką sytuację, że u mnie jest główny router, który jest źródłem internetu, no i teraz mamy 2 domy, rodziców i swój, i po prostu jest to rozdzielone na 2 routery. I teraz kamery od rodziców chciałbym, żeby były widoczne przez rejestrator i też zapisywały się na tym rejestratorze. Także no, musiałem zrobić coś takiego, że po prostu zarezerwowałem sobie adresy. Ja wiem akurat, które to są kamery już w tej chwili. To można sobie tam metodą prób i błędów sprawdzić, albo aplikacją, będąc podłączonym do tego routera, do którego są podłączone te kamery, na przykład ONVIF Manager bodajże. Zaraz zobaczymy. Tak, ONVIF Device Manager, on znajduje, wtedy można sobie spisać tam adres, MAC adres i adres IP, zarezerwować sobie te adresy na stałe, żeby one się nie zmieniały przy restarcie na przykład routera, i wtedy można przekierować sobie porty. Przekierowanie portu wygląda tak. Te kamery standardowo, te wszystkie kamery, które działają na aplikacji ICC, te najpopularniejsze i działające z tymi właśnie tanimi rejestratorami, mają port komunikacji 34567 i teraz znając adres routera rodziców, tutaj u góry się wyświetla, i przydzielając port usługi, który przekieruje nas na port tej danej kamerki, no to zaraz Wam pokażę, wtedy będziemy mogli połączyć się z tą kamerą, czyli potrzebujemy wpisać w menu rejestratora ten adres plus jeden z tych portów, tak, w zależności, którą kamerę chcemy dodać. Także za chwilę Wam to pokażę. Tutaj więcej Wam nie będę już mącił. I tutaj wpisujemy adres urządzenia, czyli to jest adres, czyli to jest adres tego routera, do którego podłączone są
tamte kamery. Ok. Port sobie tam przydzieliłem. I hasło musimy znać. O, i mamy już teraz tą kamerę. Coś takiego możemy też zrobić z kamerą, która jest nie wiem, na drugim końcu świata tak naprawdę. Jeżeli ma ona publiczny adres IP, no to nie jest żaden problem, natomiast jeżeli nie, no to musimy sobie wykupić taką usługę DDNS, czyli na przykład mając zmienne IP, ta usługa będzie wykrywała zmianę IP, a my się łączymy do tak jakby stałej jakiejś tam domeny. No nie będę tego teraz tutaj wyjaśniał, bo film by trwał w nieskończoność, także mamy teraz komplet kamer z różnych systemów tak naprawdę i w różnym sposobie połączenia, czyli tak, tutaj mamy, pierwsza kamera jest po prostu w sieci routera, do którego podłączony jest rejestrator, druga kamera też jest połączona przez Wi-Fi do routera i rejestrator ją wykrywa. Tutaj mamy dodaną bezpośrednio do rejestratora kamerę za pomocą Wi-Fi do tego rejestratora, to jest ta biała 4 megapikselowa. Tu jest kamera Ashonga, którą pewnie większość widzów mojego kanału zna, bo jest to chyba jeden z popularniejszych filmów. Jest to bardzo fajna kamera, jeżeli chodzi o jakość obrazu. Tutaj mamy kamerę Ankę w CD600, także tutaj też ciekawostka, bo wykryło to bez problemu. Pomimo tego, że jest to 6 megapikselowa kamera teoretycznie z innego systemu, no ale tutaj akurat ONV-IF prawdopodobnie bez problemu umożliwia dodanie takiej kamery. To jest kamerka 8 megapikselowa obrotowa, która dodana jest co prawda po Wi-Fi, natomiast ona jest starszego typu i po prostu no, w specyficzny sposób trzeba ją dodać do tego rejestratora, ale da się. Tutaj mamy kamerę z 2 obiektywami, nowsza, bo ona jest chyba z tego roku, czy pod koniec ubiegłego roku ją testowałem i ona bez problemu dodaje się tak samo jak ta biała kamerka 4 megapikselowa. Nie trzeba tam wpisywać żadnych haseł, po prostu włącza się parowanie w rejestratorze, kamera musi być zresetowana do ustawień fabrycznych, włączamy i one się dogadują, podłączają i wszystko gra. No i tu jest kamera dodana zdalnie poprzez tak jakby zupełnie z innej sieci. No i też tutaj rejestrator zapisuje nam te wszystkie dane. Tutaj w 9 okienku pokazuje nam prędkość transmisji danych. Co my tutaj teraz możemy sobie zrobić? Jeżeli chodzi o kamery spoza systemu, czyli te, które nie są obsługiwane przez aplikację ICC, czy tam XMI, to jedyny problem, jaki jest, no to nie mamy możliwości wejścia w parametry, tak? Czyli tam ustawienia, tak jak w przypadku na przykład, nie wiem, dowolnej kamery, która jest obsługiwana przez aplikację ICC, parametry IPC, no i tutaj mamy od razu informacje, na którym kanale jest kamera, tutaj mamy numer seryjny, możemy ustawić sobie obraz, jakieś takie szczegółowe parametry, zaawansowane jakieś tutaj parametry dotyczące obiektywu, czułości, no różne takie sprawy i to się odbywa w każdej kamerze, na przykład tutaj dla przykładu jeszcze kamera 180 stopni, też mamy dostęp do niej, też tu możemy sobie jakoś to dopracować, jeżeli chodzi o obraz, natomiast kamera, która jest spoza systemu, a są to dwie w tym momencie, to jest kamera Ashonga i tutaj konfiguracji nie możemy uzyskać, natomiast ona normalnie jest zapisywana na dysku łącznie z alarmami, także tutaj wszystko działa. Ankę FCD 600, czyli ta 180 stopni kamerka 6 megapikselowa, też nie możemy uzyskać informacji, ale też jak widać tutaj są wykrywane alarmy, wszystko się zapisuje. Ok, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakość obrazu na tym rejestratorze, no to tak to wygląda. To jest podgląd taki na szybko. Inaczej to wygląda, jeżeli ściągniemy sobie i w odpowiednim formacie sobie obejrzymy ten obraz. Możemy sobie dostosować na przykład układ ekranu. Tutaj gdzieś pewnie możemy sobie ustawić, jak ma to wyglądać.
O, na przykład D01 połączyliśmy sobie w coś takiego, także ten widok wygląda teraz lepiej. No i tam oczywiście później możemy sobie dodać inne kanały analogicznie, tak jak pokazywałem. Co my możemy teraz tutaj jeszcze zrobić? To jest kamera 180 stopni, jest obsługiwana, tu jest nawet wykrywana na dole, że jest plot wielu oczu, czyli jest to z 2 obiektywów robiony obraz. Można sobie robić takie przybliżenia na tym mniejszym obrazie tutaj i ten główny obraz nam to pokaże. Także ta funkcja jest tutaj obsługiwana przez rejestrator. Następna sprawa, to są standardowe te kamerki bez żadnego zoomu. One tu nie mają żadnych funkcji poza cyfrowym przybliżeniem, który nam niewiele daje, bo wiadomo, że tracimy tutaj na jakości. Teraz tutaj, jeżeli chodzi o kontrolę obrotu i tak dalej, no to tutaj wszystko działa bez problemu. Kamery ta 8 megapikselowa tutaj bez problemu można sobie nią sterować, ustawiać jakieś presety, obracać i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Ona zoomu nie ma. Aha, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda obsługa 2 obiektywów. W przypadku tej kamery z 2 obiektywami, tam gdzie mamy zoom 4-krotny na bazie 2 obiektywów o różnej ogniskowej, no to wygląda tak, że tutaj mamy taką informację, zoom wieloobiektywowy. Jak to klikniemy, to pojawia nam się widok z jednego obiektywu, tego szerokokątnego, natomiast tutaj możemy sobie przybliżyć, on się przełączy na przykład za chwilę na ten drugi obiektyw. No tutaj za bardzo sobie nie sprawdzimy tego, bo jesteśmy wewnątrz małego pomieszczenia, no ale tak to działa, tak? Że mamy widok z 2 kamer, tak? Ten główny widok można sobie przybliżać, oddalać i się to przełącza pomiędzy tymi 2 obiektywami. Ok, z ciekawszych informacji jeszcze tutaj, zobaczcie, tutaj mamy na tym rejestratorze stan połączenia poszczególnych kanałów. Mamy wykorzystane wszystkie 8 kanałów i sprawdzimy sobie taką sytuację, gdzie odłączymy rejestrator od naszego routera i zobaczymy, co się wydarzy. Patrzcie. Teoretycznie kamery, które są podłączone bezpośrednio przez Wi-Fi do rejestratora, powinny nadal nagrywać. Wired net is disconnected. I za chwilę powinny nam wygasnąć kamery, które są połączone do routera. Dobra, i teraz zobaczcie, co się wydarzyło. Te kamery, które były podłączone do routera, są niewidoczne, natomiast te kamery, które podłączyliśmy przez Wi-Fi, one nadal sobie funkcjonują. Jaki plus jest tego? Plus jest taki, że na przykład, nie wiem, mając załóżmy domek letniskowy, kupujemy sobie tanie kamerki na zewnątrz, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś Wam te kamerki zdejmie, ukradnie, a taki rejestrator schowany w bezpiecznym miejscu, jest to bardzo małe urządzenie, pozostanie wraz z zapisem nagrań. Także w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do internetu, taki rejestrator też się przyda jako taka baza, na której są zrzucane wszystkie nagrania z dosyć długim archiwum. A, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi... O, już mamy wszystkie kamery z powrotem. Jeżeli chodzi o ilość kamer, które obsługuje ten rejestrator bezproblemowo, to ta informacja, która została podana przez sprzedawcę o tym, że rejestrator obsłuży do 8 kamer 3 megapikselowych i 5 kamer 5 megapikselowych, dotyczy zapewne kamer, które łączone są tylko przez Wi-Fi bezpośrednio z rejestratorem. Natomiast jeżeli chodzi o kamery
te, które są dodane do sieci, do routera i rejestrator je też wynajduje w tej sieci, no to tutaj raczej limitu, jeżeli chodzi o rozdzielczość kamer, raczej nie ma, bo tak jak widać, mamy tutaj tak kamerę 8 megapikseli, kamerę 2 megapikselową, 4 megapikselową, 5 megapikseli, 6 megapikseli, 8 megapikseli. Ta kamera też jest 8 megapikseli, tu jest bodajże 3 megapikselowa lub 2 megapikselowa i tutaj bez problemu wszystko działa, wszystko się rejestruje, wszystko działa płynnie, także no tutaj problemu raczej z tym nie ma. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustawienia, no mamy tego tutaj dużo. Jeszcze jedna ciekawostka. Miałem problem, ponieważ te dwie stare kamery 5 megapikseli i 8 megapikseli, myślałem, że winą tego, że one nie są tak łatwo wykrywalne przez ten rejestrator, jest to, że mają stare oprogramowanie. I teraz wchodząc przez aplikację ICC w informację o urządzeniu, bodajże tą zakładkę, tam jest aktualizacja oprogramowania i nie wykrywało żadnej aktualizacji, natomiast po wejściu w zaawansowane aktualizacje, wszystkie kamery, które mamy podłączone do naszego rejestratora, można sobie sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja i okazało się, że obydwie kamery, pomimo tego, że w ICC nie było dostępnej aktualizacji, posiadały nowszą wersję i rejestrator pobrał dla nich to oprogramowanie i zaktualizował do najświeższego. Także to jest fajna opcja. Aktualizacja oprogramowania rejestratora też odbywa się automatycznie przez internet. W tej chwili już mam wszystkie kamery zaktualizowane. Wszystko tutaj działa poprawnie. Fajna funkcja, ponieważ pokazuje nam na każdym kanale w przeliczeniu, ile to jest megabajtów na godzinę. Odtwarzanie. Sprawdźmy sobie odtwarzanie. Tak jak widać, możemy sobie oczywiście tutaj synchronicznie ze wszystkich kanałów przeglądać. Możemy sobie przefiltrować. Zaraz zatrzymajmy to. I tutaj nam wykrywa już, pokazuje z poszczególnych alarmów. Wyszukiwanie jest standardowe, tak jak w większości tych rejestratorów. Konfiguracja nagrywania, harmonogramy, co ma nam nagrywać, wszystko, czy alarmy, ruch i tak dalej. Archiwizacja, zdjęcia, można sobie tutaj skonfigurować wysyłanie na maila, FTP, konta, no, możemy sobie nadać uprawnienia różnym użytkownikom. No także tak to z grubsza wygląda. No. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko jakość tych dwóch kamerek, które pokazywałem na początku, jakość obrazu i zobaczymy sobie jeszcze, jaki zasięg posiada ten rejestrator. Zasięg Wi-Fi, tak? Jeżeli mielibyśmy taki autonomiczny system, powiedzmy tam, nie wiem, 2 czy tam 4 kamerki gdzieś w jakimś domku i czy ten zakres zasięgu tego Wi-Fi będzie w stanie nam utrzymać połączenie z nich wszystkich. Także za chwilę sobie to sprawdzimy. Dobra, teraz tak, kamerki połączyły się bez problemu z rejestratorem, one są połączone bezpośrednio przez Wi-Fi. Na telefonie, jak widać, mam w aplikacji ICC dodany rejestrator, bez problemu jest dodany, można też używać aplikacji XMI. Jeżeli ktoś woli taką aplikację, po lewej stronie jest kamera 4 megapikselowa, ta biała, i po prawej stronie jest 2 megapikselowa, to jest ta czarna. Jak widać, pomimo tego, że mają jednakowe obiektywy, kąt widzenia jest inny. 4 megapikselowa ma szerszy kąt widzenia od tej 2 megapikselowej. One ustawione są w tej chwili w odległości jakieś 5 metrów od tego rejestratora. Zaraz pokażę, w którym miejscu jest rejestrator na poddaszu. Tak jak widzicie, tutaj komin. No to poniżej komina rejestrator jest za blachodachówką, 20 cm warstwą wełny mineralnej i płyty gipsowej. Podejdziemy sobie maksymalnie daleko, zobaczyć jak jest zasięg i potem obejdziemy sobie cały dom dookoła, żeby sprawdzić, czy z każdej strony mamy zasięg. No także zapraszam na przechadzkę. Zobaczcie, jak to
będzie się prezentowało. Połączony jestem na smartfonie przez LTE, także nie jestem w tej sieci tutaj wewnętrznej. Tak naprawdę mógłbym te kamery zostawić i z tym telefonem sobie pojechać do Australii i połączyć się przez LTE i też miałbym bez problemu do nich dostęp. Także wszystko fajnie działa. Tu jesteśmy na odległości 5 metrów. Idziemy dalej. Tu jest już jakieś 10 metrów. Zasięg cały czas jest. Na podglądzie widać taki wskaźnik Wi-Fi. Pewnie będą kreski malały, jeżeli będziemy się oddalać. Idziemy na kolejne 10 metrów. Teraz jesteśmy na 20 metrach od rejestratora. I powiem Wam, że kurczę, cały czas bezproblemowo. Jedna kreska spadła, z tego co widzę. Ta czarna kamera, ta 2-megapikselowa, tak jakby troszkę bardziej przymula, natomiast ta 4-megapikselowa, o dziwo, pomimo tego, że ma większy transfer danych, tak jakby płynnie działa. Ok, idziemy dalej. Jesteśmy na 30 metrach od domu, od tego rejestratora. Tak to wygląda. Cały czas jest zasięg. Jest to cały czas akurat, jeżeli chodzi o płynność, akceptowalne. No i co? Teraz jesteśmy już na 40 metrach od domu i tutaj cały czas ten zasięg jest. I tak naprawdę te kamerki ja mam na wysokości swojego pasa, bo trzymam to wszystko na takim stołeczku razem z akumulatorem. I zobaczcie, ta biała ma lepszy zasięg. Czarno trochę gorszy. To już nam spadł do 2 kresek, natomiast 3 kreski są cały czas na tej białej i widać, że ta płynność jest lepsza. No dobra, obejdziemy sobie całe podwórko i dom dookoła. Tak się obawiałem, że może być problem z zasięgiem z drugiej strony domu. Zaraz zobaczymy, może rzeczywiście akurat te wszystkie ściany i dach będzie miał na to wpływ, ale na tej otwartej przestrzeni jest super. Dobra, jesteśmy dokładnie w tej chwili po drugiej stronie domu. No, zasięg cały czas jest. No, jesteśmy w odległości ponad 10 metrów, myślę. No i co, dzieli nas tutaj dach, ściany. Tak naprawdę ten rejestrator jest za boilerem, także w linii prostej patrząc, to jeszcze boiler gdzieś tam jest po drodze. No, obejdziemy cały dom dookoła. Oddalimy się jeszcze maksymalnie do granic działki. Jestem przy furtce. No i zasięg jest spoko. Kurczę, jestem w szoku. W sumie na bazie kilku takich kamerek można sobie fajny monitoring zrobić. No co, no z każdej strony domu obszedłem i wszędzie jest bardzo dobry zasięg. A podejdę bliżej ściany, tak jakbym miał zamontować, załóżmy przy ścianie domu, może tu będzie jakoś gorzej. Tutaj akurat jestem dosyć blisko, też jakieś 5 metrów od rejestratora w narożniku. Teraz idziemy do kolejnego narożnika. No też jest spoko. To już jestem z drugiej strony, tutaj gdzie zasięg powinien być dużo gorszy. Wejdźmy sobie na taras. Tu po przekątnej mamy dużo ścian, tak jak stoję teraz. No i tu zasięg jest na 3 kreski.
Widać, jak się różnią też kolorystycznie. Ta kamerka biała 4 megapikselowa ma taką ciepłą barwę. W sumie nawet bardziej naturalnie oddaje tutaj te kolory, bo jest już zachód słońca. Natomiast ta czarna 2 megapikselowa jest taka zimniejsza. Dobra, jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi, to jest super. Mógłbym sobie te kamerki gdzieś umiejscowić, kurczę, nie wiem, no, nawet w odległości podejrzewam i 50 metrów mogłoby dać radę. Jak na 40 metrach miałem jeszcze 3 kreski. Ok, sprawdzimy sobie tylko teraz jeszcze jakość obrazu z tych dwóch kamer no i to będzie koniec.